Łódź to było właściwie moje takie wejście do, trudno powiedzieć, do literatury polskiej, w każdym razie środowisko literackie, to na pewno można powiedzieć. No, były tam zaskakujące rzeczy, bo można było się przyjrzeć temu, jak są zdobywane miejsca, jak są zdobywane fundusze, jaka jest walka o honoraria, jak często podstawiają sobie jednak nogę tam, co mi bardzo było to dla mnie przykre przeżycie, ale oczywiście nie byłam tak naiwna, żebym nie rozumiała, że no bardzo często taki porządek bywa. Natomiast jeżeli on dotyczy ludzi, do których mam zaufanie, to oczywiście jest rozczarowujące. Z takich wydarzeń ważnych w Łodzi dla mnie to było zaproszenie Warzyka, żebym przetłumaczyła kilka wierszy do antologii poezji francuskiej, którą on akurat przygotowywał. No i poświęcił wtedy, pamiętam się chyba, Jacoba i Sandra Arsa, W sercu świata, piękny poemat i byłam szczęśliwa, że go tłumaczę. I nawet była dla takiej debiutantki, to była wielka przyjemność, bo jak o tej antologii pisał Miłosz, to wyróżnił to tłumaczenie. Także wtedy naprawdę puchłam z zadowolenia. No więc tak, więc to jest bardzo ważny moment dla mnie, że ja się ośmieliłam, znaczy ktoś mnie ośmielił, akurat Warzyk, bo widocznie uważał, że tych pisarzy, których mi daje, poetów, to są mi bliscy i miał rację, bo ja cenię bardzo i Sandra Arsa, Reverdiego, którego tłumaczyłam potem na własną rękę, to uważał Warzyk, że przetłumaczyć nie można. No, ja go przetłumaczyłam, lepiej, gorzej, ale jednak jest dostępny i wiem, że wielu poetów korzysta z tych wydań piwowskich, w których Reverdy był. No ale tam właśnie, jak gdyby zaczęłam, tak nie tylko poznałam polskich, ale wskutek tej współpracy przy antologii doskonale to był wstęp do tego, co potem robiłam w Paryżu. I kiedy się nadarzyła okazja, mianowicie na jakimś takim spotkaniu towarzyskim, tyle jak wiadomo przypadek w życiu człowieka działa. I kiedy byliśmy na takim przyjęciu, zobaczyłam, poprosił mnie Żółkiewski, który rozmawiał wtedy, akurat w tym momencie z minister oświaty Krasowską. I zapytał mnie, słuchaj, jest taka okazja, są 2 stypendia, które rząd francuski zafundował Polakom. Czy chciałabyś pojechać? No, jakbym 4 konie mnie zawieźli, tak strasznie się ucieszyłam, że ucieknę od tego wszystkiego, co tam jest. I powiedziałam, że tak, naturalnie. I doszło do skutku. Drugą stypendystką była pani Joanna Guze i też nie mogą żałować, że była stypendystką, a bardzo słabo znała francuski, ponieważ została jedną z najwybitniejszych tłumaczek z francuskiego. Tłumaczyła Chateaubriand, Gida, kogo ona je tłumaczyła? Ma kilkadziesiąt pozycji. Właściwie po boju to jest osoba, która najwięcej przetłumaczyła z francuskiej poezji. Muszę powiedzieć, że często bardzo jej coś podsuwałam, bo bardzo mi zależało, żeby niektóre rzeczy zostały przetłumaczone na polski. I ona chętnie słuchała, ponieważ sama miała bardzo wyraziste gusty, ale może mniej buszowała po tej literaturze niż ja na przykład.